Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test Forda Mustanga Mach-E, czyli modelu legendarnego dla spalinowej motoryzacji, ale w wariancie elektrycznym. Pomimo tego, że Mustang na prąd i to jeszcze w nadwoziu crossovera może brzmieć dla niektórych jak herezja, to ja po kilkuset kilometrach przejechanych tym autem naprawdę je polubiłem, chociaż przyznam, nie wszystko mi się w nim spodobało. I dlaczego tak było, powiem m.in. w dalszej części filmu. Startujemy! Na początku warto jeszcze powiedzieć, że elektryczny Mustang nie oznacza śmierci tego spalinowego, bo jego nowa generacja do Europy trafić ma w 2024 roku, zatem Mach-E wypada traktować bardziej jako rozwinięcie oferty i model poboczny. Ja do jazdy dostałem egzemplarz w środkowej wersji wyposażeniowej Premium oraz z drugim najmocniejszym po odmianie GT układem napędowym, na który składają się silniki elektryczne rozwijające 351 koni mechanicznych, a także powiększony zestaw akumulatorów o pojemności 98 kWh. Wersja wyposażeniowa wpływa również na wygląd samochodu i w Premium dostaje się dolne części zderzaków i progi drzwi lakierowane na czarno. Wstawki w tym kolorze mamy też wokół miejsca, gdzie normalnie byłaby atrapa chłodnicy. Czerwone z kolei są zaciski hamulców. Premium oznacza również 19-calowe felgi, które w egzemplarzu testowym zamiast srebrnego wykończenia były białe, podobnie jak lakier wymagający dopłaty 5000 zł oraz znaczki. Osobiście taki wybór kolorystyczny jest dla mnie zbyt mało kontrastowy i przez to trochę bezpłciowy jak na Mustanga, a jeśli chodzi o ogólny design, to w Mach-E widać sporo nawiązań do spalinowca i moim zdaniem samochód prezentuje się naprawdę dobrze, ale trzeba brać poprawkę, że mamy tu do czynienia z połączeniem crossovera i coupé i na dynamikę linii zwykłych Mustangów na benzynę nie ma co liczyć. W środku bieli w testowanym egzemplarzu też nie brakuje, a minimalistyczny i schludnie zaprojektowany kokpit to moim zdaniem pod kątem wizualnym mocna strona tego samochodu, bo prezentuje się on świetnie, zwłaszcza w połączeniu z zastosowanymi materiałami. Ford podczas projektowania Mustanga Mach-E, tak jak niektórzy inni producenci, postanowił w elektryku poeksperymentować, co przełożyło się na niestandardowe dla tej marki rozwiązania na pokładzie. Już sam dostęp do samochodu jest niestandardowy, ponieważ na drzwiach nie ma klasycznych klamek, są za to przyciski na słupkach, po wciśnięciu których drzwi lekko odskakują. Są też takie uchwyty, które można pociągnąć w drzwiach przednich, z tyłu ich nie ma, trzeba po prostu ciągnąć za słupek. Przyciski są podświetlone, łatwo można w nie trafić i moim zdaniem jest to ok rozwiązanie, to znaczy jest ono bardziej wymagające przyzwyczajenia niż takie zwykłe klamki, ale wciąż uważam, że może być mniej na przykład w zimie zawodne niż wysuwane klamki stosowane w niektórych elektrykach, które mogą na przykład przymarznąć. Zablokować centralny zamek można naciskając przestrzeń nad tym pierścieniem, a gdyby ktoś nie miał kluczyka, a chciał dostać się do samochodu, to w wyższej części słupka może skorzystać z dotykowego panelu i wpisać PIN. Na drzwiach też nie ma co liczyć na zwykłe klamki, ponieważ otwiera się pociągając za tę dźwignię. Jest ona ogólnie w dobrym miejscu ulokowana akurat pod ręką. Niefortunne jest tylko to, że sterowniki tylnych szyb działające na podobnej zasadzie są trochę zbyt blisko i jakoś na szybko można się pomylić i wcisnąć, właściwie pociągnąć nie to co trzeba. Szklany dach też nie jest zwyczajny, bo ma on filtr powstrzymujący promienie słońca i z tego względu producent postanowił, że nie zastosuje w nim jakiejkolwiek rolety. Samochód testowałem w zimie i nie miałem jak tego sprawdzić, ale mam obawy o nagrzewanie się wnętrza w lecie, np. w pełnym słońcu w południe. Do testowanej odmiany na szczęście taki dach jest opcją za 4900 zł, ale w wersji GT klienci są już na to rozwiązanie skazani. Względem innych Fordów zmodyfikowano też zegary, zmniejszając ich zakres informacyjny, to znaczy zestaw wskaźników elektronicznych w autach tej marki nigdy nie był jakoś bardzo rozbudowany, że na przykład mapę można było na nich wyświetlić, ale teraz wyeliminowano chociażby komputer podróżny, mam tylko informacje o zasięgu, systemów bezpieczeństwa oraz o prędkości. Wygląda to schludnie, ale jednak chciałbym, żeby coś więcej można było tutaj wyświetlić. Rozczarowujące jest też to, że w żadnej wersji nie można zamówić wyświetlacza head-up, który mógłby z tymi zegarami się dobrze uzupełniać. Jeszcze dopowiem, że tych świateł gołym okiem nie widać, tylko kamera je rejestruje. Są one częścią systemu, który monitoruje zachowanie kierowcy. Kierownica w Mustangu Mach-E jest obszyta wysokiej jakości skórą, jest ona też taka przyjemnie gruba, mięsista, bardzo dobrze się z niej korzysta. Układ przycisków pozostał z grubsza po staremu względem innych modeli, tylko ich liczebność się zmniejszyła, bo chociażby nie ma komputera, którym można by tutaj sterować. Z prawej strony mamy obsługę systemu audio, odbiór, odrzucanie połączeń. Z lewej strony są systemy bezpieczeństwa, aktywny tempomat, bardzo wygodnie się z tego korzysta, zostało to przejrzyście rozmieszczone, brakuje mi tylko obecnego kiedyś dedykowanego przycisku do wyciszania muzyki.
Zrobić to można tutaj wciskając przycisk w dolnej części ekranu środkowego, który jest wprost ogromny, ponieważ ma aż 15,5 cala. Dodając tego świetną jakość, robi on wrażenie swoją monumentalnością. W fajny sposób wkomponowane zostało w niego pokrętło do regulacji głośności. Wyświetlacz ten jest prawdziwym centrum dowodzenia całym samochodem. Widać, że Ford uznał, że większe rzeczy będzie się odbywało przy jego pomocy, stąd chociażby komputer podróżny, wyświetlanie, resetowanie jest możliwe tylko tutaj. Mamy też inne standardowe moduły, telefon, Bluetooth, jest też możliwość połączenia smartfona poprzez Android Auto i Apple CarPlay bezprzewodowo. Elementy klikalne są odpowiednio duże. Przekątna robi swoje. Mamy też dopracowany pod kątem działania interfejs, szybkość, też zaprojektowanie poszczególnych menu. To nie stanowi problemu, aby się do tych wszystkich poszczególnych opcji dokopać. Nie jestem jednak zwolennikiem tego, że aż tak wiele rzeczy zostało tutaj przeniesionych, ponieważ kiedyś na przykład zmiana trybów jazdy była na jakichś fizycznych przyciskach albo inne, niektóre ustawienia były w ten sposób dostępne. Teraz wszędzie trzeba wchodzić w to menu i pomimo właśnie dopracowania każda tego typu czynność, która kiedyś była na jakimś fizycznym przycisku, teraz wymaga trochę więcej uwagi i trochę więcej czasu. Ostatecznie mieszane uczucia mam też co do przekątnej ekranu, ponieważ chwaliłem ją za to, że elementy klikalne są odpowiednio duże, że mapa czytelna i to są niezaprzeczalne zalety, ale tak duży ekran wymusza też dużą ilość informacji, żeby go jakoś zagospodarować i przez to czasami jest to przytłaczające, te wszystkie jakieś wskazania, grafiki, tego typu sprawy. Na 8 czy 10 calach siłą rzeczy jest tego mniej. Na dole mamy panel klimatyzacji też w formie dotykowej. Jest on dobrze zaprojektowany i korzysta się z niego całkiem przyjemnie, no ale w porównaniu z tym, co było kiedyś i z fizycznymi w pełni rozwiązaniami stosowanymi w Fordach, wciąż jest to ergonomiczny krok wstecz. Zgodnie z ideą minimalizmu przyświecającą elektrycznemu Mustangowi, na tunelu środkowym nie dzieje się w nim zbyt wiele. Mamy dwa porty USB, jedno w standardzie C, drugie A, taki sam zestaw jest z tyłu, to mi się podoba. Żaden standard złącz nie jest dyskryminowany, jest też mata do indukcyjnego ładowania telefonu, uchwyty na kubki, wygodne pokrętło do wyboru biegów oraz bardzo szczątkowy zestaw elementów sterujących, hamulec ręczny, automatyczne parkowanie, światła awaryjne. Nadspodziewanie tradycyjnie jest za to z lewej strony kierownicy, ponieważ tam mamy pokrętło do sterowania światłami. Można sobie w formie fizycznej też regulować stopień podświetlenia deski rozdzielczej oraz włączyć odparowywanie szyb. Zupełnie nie wiem, czemu akurat ten moduł z klimatyzacji jako jedyny doczekał się swojego fizycznego przycisku i to jeszcze w takim miejscu. Tym bardziej, że na ekranie środkowym też można ten moduł aktywować. Materiał na podszybiu w testówce jest twardy, ale nie będę się tutaj tego czepiał, ponieważ po pierwsze mam bardzo przyjemną dla oka fakturę, po drugie jest taki lekko jakby gumowany, zdecydowanie nie widać po nim plastikowości i wypada ok, świetnie prezentują się te wstawki materiałowe, bardzo przyjemnie to wygląda. Na drzwiach od najwyższych partii mamy obszycie skórą, trochę niżej ta skóra jest jasna, podłokietniki są odpowiednio miękkie, tutaj nie ma fortepianowej czerni, tylko łatwy w utrzymaniu w dobrej kondycji, też taki lekko wzorkowaty materiał. Przyjemnie wygląda też ta wstawka. Mamy także skórę na desce rozdzielczej, na tunelu środkowym, w tych strategicznych miejscach też się ona znalazła, jeszcze w jasnej kolorystyce, bardzo przyjemnie wypada. Tutaj ilość połyskujących elementów jest niewielka, dominują jednak te matowe. Mamy też wzorowe spasowanie, więc chociaż biorąc pod uwagę cenę, można trochę kręcić nosem, że na przykład na dole materiały są twarde, to jednak elektryczny Mustang na mnie zrobił jakościowo bardzo dobre wrażenie. Cena Mustanga Mach-E to minimum 300 000 złotych i dostaje się wtedy już zadowalający poziom wyposażenia, gdzie niczego realnie nie brakuje, a na pokładzie są m.in. światła LED, dwustrefowa klimatyzacja czy komplet systemu bezpieczeństwa i w testowanym premium dochodzą rzeczy, które oczywiście poprawiają wrażenie z użytkowania, jak matrycowe LEDy, audio firmy B&O Play, elektryka foteli czy różne dodatki stylistyczne, ale nie jest to nic niezbędnego. Wciąż jednak osoby, które myślą o lepszym układzie napędowym i tak muszą do premium dopłacić, bo bazowa odmiana zarezerwowana jest też dla bazowego układu napędowego, który oznacza akumulatory 75 kWh, silnik o słusznej już mocy 269 koni mechanicznych, a także napęd na tył. Mustang Mach-E oferuje też taki zestaw, ale z napędem na 4 koła. Tak samo wybierać można pomiędzy wariantem z pojemniejszymi akumulatorami 98 kWh z napędem na tył albo na wszystkie koła i takie podejście mi się podoba, bo w zależności od zapotrzebowania każdy znajdzie coś dla siebie i Ford daje pełen wybór. Jeśli ktoś chce mieć wszystko co najlepsze, to na szczycie cennika czeka 480-konna wersja GT.
Kończąc tematy finansowe, dopowiem jeszcze, ile taki Mustang kosztowałby w wynajmie długoterminowym, gdyby ktoś chciał wersję 269 koni z większymi akumulatorami i napędem na wszystkie koła. Jako przykład wezmę ofertę partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. Parametry to 3-letni okres wynajmu, zerowa wpłata własna i roczny limit kilometrów 20 000 i wtedy miesięczna rata to 4730 zł netto albo 5819 zł brutto z przeglądami i częściami eksploatacyjnymi w tej cenie. Link do oferty wrzuciłem w opisie filmu, a na stronie Carlis Polska dostępne są też inne modele, również w leasingu operacyjnym. Biorąc pod uwagę, czym jest spalinowy Mustang i czym jest jego elektryczne wcielenie, można się zastanawiać, czy Ford postąpił właściwie, tak nazywając ten model, ale bez dwóch zdań widać, że producent starał się zachować mustangowy klimat w kwestii osiągów, bo minimum 269 koni to już konkretna wartość wyjściowa, a 351 koni mechanicznych z egzemplarza testowego to gwarancja sportowych osiągów i też lepszej trakcji, bo każda oś ma swój własny silnik elektryczny, który ją napędza. Tak wygląda w testowanym egzemplarzu przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę. A tak od 90 do 140. Niespełna 6 sekund do setki jest świetnym wynikiem, który zapewnia konkretne wciskanie w fotel i dużą chęć do przyspieszania bez względu na rodzaj drogi i jest to, przyznam, aż trochę niebezpieczne, bo w Mustangu Mach-E generalnie nie czuje się za bardzo prędkości i trzeba się pilnować na ograniczeniach, bo auto przyspiesza z dużą łatwością. Robi to też naprawdę cicho, to znaczy elektryki generalnie są ciche, ale jednak taki charakterystyczny świst podczas przyspieszania się w nich słyszy, a w testowanym Fordzie był on w mniejszym stopniu obecny i aż zwróciło to moją uwagę. Można tę kwestię jednak zmienić, aktywując generator dźwięku silnika, który stara się udawać wersję spalinową i dostarczać z głośników coś opartego na bulgocie V8, ale poddanego elektronicznej obróbce i nawet nie brzmi to źle, ale w elektryku ten dodatek podczas przyspieszania jest tak sztuczny i tak niepotrzebny, że dobrze, że nie jest on sprzężony z żadnym trybem na sztywno, tylko można go w każdej chwili wyłączyć. A tryby jazdy w testowanym Fordzie są 3 i mocno wpływają one na wrażenia z jazdy. Na Whisper, czyli odpowiedniku Eco, pedał gazu jest mocno uspokojony i dopiero jak bardzo się ten gaz wciśnie, to samochód wyrywa do przodu, ale normalnie nim operując mocy aż tak się nie czuje. Na standardowym Active jest optymalny balans moim zdaniem, bo wtedy wciąż nie ma bardzo ostrej charakterystyki i można bez pilnowania się podróżować płynnie, ale jednak potencjał auta łatwiej można wyzwolić. Na sportowym trybie nazwanym w sympatyczny sposób Untamed, czyli nieposkromiony, robi się brutalniej i wtedy już samochód w pełni pokazuje, co oznacza elektryczne 351 koni i szybkość reakcji połączona z ich gwałtownością daje dużo frajdy podczas przyspieszania. Jednocześnie później w trakcie hamowania czuje się masę nadwozia, bo waży ono 2182 kg i to buduje respekt do tego elektryka i jego osiągów. Przez dosyć sztywne zawieszenie samochód nie buja się jednak ani podczas gwałtownej zmiany prędkości, ani na zakrętach. Takie zestrojenie amortyzatorów jest ok, jeśli weźmiemy pod uwagę, że mamy do czynienia z Mustangiem, ale jeśli uwzględnimy też, że Mach-E to nie jest niski bolid, tylko crossover, to części osób może się to nie spodobać, a adaptacyjnych amortyzatorów do tego modelu poza wersją GT nie przewidziano. Dla mnie samochód nie był za twardy, tak aby męczył i całkiem nieźle wybierał mniejsze nierówności, ale jak na podwyższony model był po prostu niepotrzebnie sztywny i chociaż rozumiem drogę obraną przez konstruktorów, to nie jestem za bardzo jej zwolennikiem. Układ kierowniczy testowany model ma taki jak na Forda przystało, czyli bardzo udany z całkiem bezpośrednimi reakcjami i pozwalający na dużą pewność podczas jazdy. Nie jest to nic przesadnie sportowego, ale nadąża za dużą mocą samochodu. Większy zestaw akumulatorów ma 98 kWh brutto, a netto do dyspozycji dostaje się 91 kWh. Katalogowo zapewnić ma to do 550 km zasięgu na jednym ładowaniu i w lecie może można się do tego wyniku zbliżyć, ale w zimie przy kilku stopniach na plusie uzyskiwałem jadąc w warunkach mieszanych mniej więcej 400-430 km, co wciąż jest bardzo dobrym wynikiem, pozwalającym na bezstresową jazdę po mieście i zapuszczanie się też gdzieś w dalsze trasy. Trzeba brać tylko pod uwagę, że ten zasięg samochód zawdzięcza ogromnej baterii, o ile ładując Mustanga prądem stałym poprzez CCS przyjmie on do 150 kW i wtedy ładowanie do 80% zająć ma 45 minut, to już na wciąż szybkich, ale jednak wolniejszych ładowarkach czas ten się wydłuży, a korzystając z prądu zmiennego poprzez kabel typu drugiego trzeba nastawiać się na większość dnia przy gniazdku, uwzględniając moc 11 kW, bo mnie od 30 do 100% samochód naładował się w jakieś 7 godzin.
Z kolei zużycie energii wynosiło w Warszawie około 18-20 kWh na setkę, na zwykłych drogach poza miastem 20 kWh, na ekspresówkach 24 kWh, a przy prędkościach autostradowych 28 kWh. W komputerze menu elektryczne jest skromne w funkcje, ale spodobała mi się w nim możliwość resetu historii jazdy, aby na przykład kończąc trasę po autostradzie mieć neutralnie oszacowany zasięg, jeśli planujemy jeździć w innych warunkach. Podczas oczekiwania na przykład przy ładowarce można sobie coś w samochodzie naszkicować albo zagrać w jedną z dwóch gier. Przyznam, że są one całkiem wciągające. Maska w elektrycznym Mustangu nawiązuje swoim kształtem do tej z wersji spalinowych, co oznacza, że mamy tutaj pewne napompowanie, poziome poprowadzenie, też przetłoczenia. Nie tylko bardzo przyjemnie to wygląda, ale też ułatwia wyczucie przednich krańców nadwozia, ponieważ ta maska jest dobrze widoczna. Frontowa szyba też nie jest jakoś mocno opadająca, widoczność na boki jest dobra. Z tyłu po przekątnej pogarsza ją zauważalnie masywny słupek. Tylna szyba jest umiarkowanie wysoko poprowadzona, całkiem spora i wyraźnie pochylona. Kamery 360 stopni oferują dobrą jakość obrazu, ale też nie jakąś powalającą, biorąc pod uwagę cenę samochodu. Można sobie różne widoki przełączać, co jest wygodne, nie tylko takie bardziej standardowe, ale można też przybliżać każde z nadkoli. Nie jestem fanem jedynie tutaj tak wyraźnie tego, że kamera tylna bardzo rozciąga to, co znajduje się po bokach kadru, przez co obiekty tam wydają się być nienaturalnie blisko i trudno jest ocenić realną odległość. Budowa tylnej części nadwozia nie ułatwia jego wyczucia, dlatego kamery dobrze, że tutaj są obecne. Do przodu jest lepiej, ale też nie idealnie, bo tam przeszkadzać może fakt, że maska do najkrótszych nie należy, a rozmiary całego auta to 471 cm długości i 193 cm szerokości. Jego zwinność nie jest zbyt duża i czuje się, że układ kierowniczy zoptymalizowany został do wyższych prędkości. Też promień skrętu samochód ma przeciętny, ale z drugiej strony dramatu nie ma i w Warszawie jeździłem się Mustangiem dosyć neutralnie. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego wygląda tak samo jak w innych Fordach, a szkoda, bo można by go przy okazji tego akurat modelu trochę odświeżyć, a nie tylko zmienić logo. Jest on trochę zbyt pękaty, zbyt wysoki, ale ogólnie niezbyt ciężki i przez obłe kształty też nie przeszkadzający w kieszeni wykonany został z rozsądnego, czarnego, chropowatego plastiku, całkiem nieźle wyglądającego. Dekoracyjne oświetlenie wnętrza dostępne od wersji premium jest obecne na tunelu środkowym, drzwiach, a także w przestrzeniach na nogi. Nie jest ono jakoś bardzo widoczne w kamerze, ponieważ te źródła światła są rozproszone, można sterować zarówno kolorystyką, jak i intensywnością podświetlenia i całkiem skutecznie rozświetlają te wszystkie elementy kabiny. Robi to również lampka na podsufitce. Niestety jej już kolorystyki nie można zmienić, nie można też modyfikować intensywności w połączeniu z tymi parametrami, tylko można to robić w połączeniu z innymi instrumentami pokładowymi, przyciskami, przełącznikami, co nie jest moim zdaniem fortunne, ponieważ te świetlne lampki na górze trochę zbyt mocny dają blask, gdy się trochę bardziej podświetli te instrumenty pokładowe. Moim zdaniem powinny być one sprzężone z tym, co można znaleźć w menu, z tymi kolorami, możliwością regulacji intensywności. Jeśli chodzi o przyciski i przełączniki, to są one charakterystyczne dla Forda, błękitne, moim zdaniem przyjemne dla oka, też czytelne, no i też nie takie sztampowe jak biel. Przednie w pełni LEDowe światła w testowanym modelu mają ostry, pasujący do jego charakteru kształt z potrójnymi pionowymi segmentami, ale też nie jakiś bardzo wymyślny. Poziomo poprowadzone zostały za to kierunkowskazy. Boczne kierunki umieszczone zostały w lusterkach i też są w nich diody. Z tyłu również wszystko jest to nieoparte. Mamy też charakterystyczny dla spalinowych Mustangów kształt świateł, już z bardziej dosadnymi potrójnymi paskami. Ogólnie oświetlenie wypada moim zdaniem w tym modelu bardzo dobrze i nie ma się o co do jego wyglądu po zmroku przyczepić. Matrycowe LEDy mają za zadanie tak wycinać część wiązki światła, aby unikać oślepiania innych kierowców, a zarazem maksymalizować doświetlanie pozostałej części drogi. Gdy jedzie się za innym samochodem, z tego zadania wywiązują się bezbłędnie, bo z dobrą precyzją tworzą świetlne tunele i robią to odpowiednio wcześnie. Tak dobrze nie jest, gdy auto jadące z naprzeciwka wyjeżdża z za daleko położonego zakrętu, bo wtedy co prawda wątpię, aby dochodziło do realnego oślepienia i nikt mi nie mrugał ostrzegawczo długimi, ale fakt zostaje, że Mustang
Mustang w części sytuacji za długo jak na mój gust zwlekał z wygaszaniem środka drogi. Być może zimowe warunki i lekko mglista pogoda wpływała na działanie kamery, ale fakt zostaje, że preferuję bardziej defensywne podejście i szybsze reagowanie. Do mocy świecenia nie mam żadnych zastrzeżeń i ogólnie przy lekkim nadzorze ze strony kierowcy wyraźnie ułatwia to rozwiązanie jazdy w nocy. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni. Panoramiczny dach w testowanym modelu jest długi i ciekawie zakończony, ponieważ tutaj mamy takie zakola, w które w naturalnym ułożeniu wpada głowa i wtedy od linii szyby mam jeszcze taki zapas. Gdybym trochę tą głowę skierował w bok i celował w podsufitkę, to co najwyżej lekko stykam się z nią włosami. Tunel środkowy w testowanym modelu w ogóle nie wystaje. Tylna kanapa wyposażona została w rozkładany podłokietnik. Bagażnik elektrycznego Mustanga ma 402 litry pojemności. Cechuje się on niezbyt wysokim progiem załadunkowym, wysokim, ale z kolei niezbyt szerokim otworem, a także regularnymi kształtami. Po obu stronach w kufrze mamy niewielkie zagłębienia w nadkolach, są też haczyki na jakieś torby. Z prawej strony ekskluzywnie znalazło się gniazdo 12V. Podłoga może być w dwóch pozycjach, wyższej albo niższej. Pod nią mamy jeszcze trochę przestrzeni, chociażby na zestaw naprawczy. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu uzyskać można po złożeniu oparć tylnej kanapy. Dostaje się wtedy praktycznie płaską podłogę. Z przodu, jak na elektryka przystało, też można liczyć na trochę przestrzeni, konkretnie na całkiem solidne 100 litrów. Gdyby ktoś się tutaj zmieścił, na przykład jakieś dziecko i zatrzasnęło, to mogłoby też się oswobodzić od środka przy pomocy przycisku. Podsumowując, Ford Mustang Mach-E to samochód elektryczny, którym naprawdę dobrze się jeździ, bo dostajemy tutaj miks dopracowanych właściwości jezdnych, mocnego układu napędowego i też takiego, który pod kątem zasięgu daje już rozsądne możliwości w dłuższych trasach. Nie wszystko poszło tutaj idealnie i uważam, że w kilku miejscach Ford za bardzo chciał uczynić elektrycznego Mustanga samochodem innym niż spalinowce i powiedzmy nowocześniejszym, i chociaż faktycznie dzięki temu jest on jeszcze bardziej intrygujący i wzbudzający emocje za sprawą efektu nowości, to niestety ucierpiało na tym wygoda obsługi, a to przecież powinno być na pierwszym miejscu. Jeśli ktoś jednak to zaakceptuje, to testowany model powinien dać dużo frajdy z użytkowania, a ponieważ nie eliminuje on wersji spalinowej, to użycia nazwy Mustang nie uważam za jakąś niestosowną decyzję Forda, ale też prezentowany na tym filmie model, patrząc na jego ogólny charakter, wcale nie musiałby się nazywać tak, jak się nazywa. I to wszystko, co przygotowałem o elektrycznym Mustangu. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!